jeżeli ja miałabym obstawiać, czy Justyna Steczkowska wyjdzie z półfinału i jeśli tak, to z którego miejsca, to ja się skłaniam ku takiej teorii, że... Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szansach Justyny Steczkowskiej. Przede wszystkim nie wiem, ile ten filmik będzie trwał, nie wiem, jak długi on wyjdzie, natomiast będą te timestamps, w sensie te znaczniki czasowe, więc jeżeli jakiś tam dział nie będzie Was interesował, no to możecie sobie oczywiście to skipnąć, jeżeli dla kogoś będzie za długo, ponieważ ja dzisiaj postaram się zdecydowanie tak bardziej to przeanalizować właśnie pod kątem dokładniejszym, żeby przyjrzeć się różnym aspektom, ponieważ szanse Justyny trzeba oceniać jednak pod wieloma takimi kątami. Przede wszystkim jeszcze zanim zaczniemy, to ja przypomnę Wam już na wstępie, żebyście nie zapomnieli o subskrypcjach, o łapkach w górę, o komentarzach też. Też fajnie, jakbyście jakieś tam coś zostawili, nie? A nie tak, se przyjdziecie i tak jakby Was nie było, nie? Musicie coś tam napisać. Zacznijmy sobie właściwie od początku, czyli od tego, że reprezentuje nas na Eurowizji w tym roku Justyna Steczkowska z piosenką pod tytułem Gaja. No i Justyna wystąpi w pierwszym półfinale na drugiej pozycji startowej, w pierwszej połowie właśnie tego półfinału. Proforma, oczywiście, żebyście też wiedzieli, wchodzi do finału 10 państw, które zdobędą najwięcej punktów, no i w półfinałach decydują o tym wyłącznie widzowie, czyli nie mamy jury, mamy tylko televoting. W momencie, w którym ja ten filmik nagrywam, Justyna Steczkowska według notowań bukmacherskich jest na 7. miejscu w takiej kolejce właśnie do awansu na 10 państw. No i w tym moim dzisiejszym filmiku ja skupię się na tym, żeby opowiedzieć Wam, co Justynie Steczkowskiej może potencjalnie przeszkadzać i stać na drodze do awansu. Przeanalizuję też, jak wygląda ta kolejność występów i co z niej wynika, czyli ten running order sobie też przeanalizujemy. Ocenimy sobie właśnie te szanse, zobaczymy, czy one rzeczywiście są, czy może jednak maleją. No i na samym początku chyba musimy sobie wziąć na tapet właśnie tę listę startową, ponieważ Justyna Steczkowska dostała właśnie drugą pozycję, czyli będzie jako druga występowała w tym swoim półfinale i musimy sobie przeanalizować, co z tego wynika. Niestety bądź stety, zależy z której jakby perspektywy, jakiego kraju patrzymy na to, ale ten running order ma znaczenie. Może nie jakieś takie kluczowe absolutnie, że to może kogoś totalnie wyeliminować albo totalnie na 100% komuś coś zapewnić, ale nie da się ukryć, że to ma znaczenie, a największe znaczenie ma połowa właśnie, w której ona będzie występowała. W tym przypadku jest to połowa pierwsza, czyli takie utrudnienie można byłoby powiedzieć, a to o tyle może utrudnić sytuację właśnie artystom walczącym o awans, że ta pierwsza połowa półfinału jest zawsze cięższym takim slotem do właśnie awansu. Z prostego powodu, ponieważ głosowanie właśnie telewidzów rozpocznie się po wszystkich piosenkach, czyli możemy od razu z góry założyć i tak faktycznie w praktyce często bywa, że te piosenki, które są bliżej końca tego głosowania, czerpią z tego troszkę większe korzyści, ponieważ są lepiej zapamiętane. Ja muszę Wam powiedzieć tak osobiście, że pozycja druga do występu to jest w ogóle chyba najgorsza z możliwych, bo nie dość, że to jest pierwsza połowa i praktycznie cały półfinał po niej będzie występował, to jeszcze gdyby to była pierwsza, powiedzmy, pozycja startowa, to jeszcze gdyby ona ten półfinał, powiedzmy, otwierała, to zawsze to jest taki troszeczkę booster, bo jednak piosenka otwierająca może być chociażby z tego względu trochę bardziej zapamiętana. Natomiast te wszystkie piosenki później, które są jakby na tyle wcześnie, żeby je zapomnieć, to mają problem, Na to się w ogóle na drugi numerek właśnie w kolejności mówi slot śmierci, także... tylko, że tutaj zrobiła nam się atmosfera taka gęsta
I być może martwicie się już na tym etapie, po tym co usłyszeliście, czy Justyna Steczkowska w ogóle jakiekolwiek szanse ma, żeby awansować do finału. No i wiecie, sytuacja jest taka, że to nie oznacza tak do końca, że Justyna Steczkowska nie ma szans. Na pewno będzie to dla niej utrudnienie pewnego rodzaju, no nie da się tego ukryć, ale no nie oznacza to też, że już absolutnie szans dla niej żadnych nie ma, ponieważ no jak najbardziej nadal one są. Kolejny taki czynnik, który też może sprawić, że coś będzie wyglądało lepiej lub brzmiało lepiej albo gorzej właśnie w uszach i oczach telewidzów, to jest to, w jakiej kolejności właśnie piosenki zostaną poukładane, ale pod kątem muzycznym, czyli na przykład jaka piosenka jest bezpośrednio przed Justyną i po niej. W świecie idealnym oczywiście powinno być tak, że każda kolejna piosenka jest inna niż poprzednia, żeby to się nie zlewało w jedną całość, to żeby te piosenki obok siebie jak najbardziej się od siebie różniły. No i tutaj tak powiem Wam, że z jednej strony jest w miarę okej pod tym względem dla Justyny, a z drugiej może i do końca niekoniecznie. Ponieważ bezpośrednio przed Justyną, czyli otwierającą piosenką jest piosenka z Islandii, a zaraz po Justynie jest Słowenia. No i jeżeli mniej więcej zapoznaliście się już z tymi piosenkami i kojarzycie, jakie są to piosenki właśnie z Islandii i Słowenii, no to pewnie pamiętacie, że na przykład piosenka ze Słowenii, czyli How Much Time Do We Have Left, no to jest ballada, więc okej, fajnie, bo to się odróżni bardzo od Justyny. Justyna na tym zyska i zarówno właśnie Clement też na tym zyska. Trochę gorzej jest w przypadku Islandii. I teraz, żebyście mnie nie zrozumieli źle, bo piosenka z Islandii jest zupełnie inna i to jest prawda. To nie jest ten sam klimat, ale to też jest szybka piosenka, taka intensywna i absorbująca. I pod tym względem, no tutaj są pewne podobieństwa, bardziej właśnie w takim tempie, a niekoniecznie może typowo stricte muzycznie, no ale już jakieś tam podobieństwa w ogóle są. Inna sprawa, że tempo też nie do końca definiuje piosenki, więc no tu może nie będzie wcale tak źle, natomiast no taka sytuacja idealna to byłaby wtedy, kiedy przed Justyną byłaby piosenka no wolna, jednak taka spokojna. Na plus dla Justyny zdecydowanie jest to, że Roa, czyli piosenka z Islandii, no jest szybka, ale jest w innym klimacie, bo ta piosenka jest taka wesoła, taka skoczna, zabawna, natomiast no Justyny piosenka jest dosyć szybka, ale ma zdecydowanie inny klimat, taki tajemniczy, mistyczny, taki no ciężki momentami wręcz. Natomiast no jeżeli chodzi o ułożenie tych piosenek, o właśnie tę kolejność startową, no to zdecydowanie muszę powiedzieć, że Justyna na tym za bardzo nie skorzysta. I jeżeli miałabym powiedzieć, czy właśnie ta kolejność Justynie coś ułatwi czy utrudni, no to zdecydowanie jej to raczej utrudni właśnie sprawę. A czy jest coś, co będzie Justynie sprzyjało? No, wydaje mi się, że zdecydowanie diaspora, ponieważ no, może nie ma tutaj sytuacji idealnej, ale no musimy sobie powiedzieć właśnie o tej diasporze, ponieważ no polska diaspora za granicą jest dosyć liczna w różnych krajach, chociaż zdecydowanie także pod tym kątem mogłoby być lepiej, ponieważ no w naszym półfinale tym polskim nie głosują Niemcy, gdzie jest bardzo dużo Polaków, nie głosuje Wielka Brytania, gdzie również jest bardzo duża polska diaspora, natomiast no mamy kilka takich krajów w tym naszym półfinale, w których no ta diaspora polska jest. W niektórych jest bardziej liczna, w niektórych mniej, no ale mamy na przykład Islandię, gdzie Polaków jest całkiem sporo, mamy Holandię, mamy Norwegię, gdzie też no myślę, że ta diaspora jest i ona istnieje, więc no myślę, że jeżeli chodzi o diasporę mogło być gorzej, ale niestety mogło być też o wiele lepiej. No i to są takie, powiedziałabym, fakty, czyli coś, na co nie do końca mamy wpływ, po prostu tak się ułożyło. No są to niewątpliwie dla Justyny Steczkowskiej przeszkody. Natomiast no musimy teraz z nich wyciągnąć pewne wnioski. A wnioski są takie, że pomimo tych wszystkich przeciwności, o których ja przed chwilką powiedziałam, no to jednak piosenka Gaja jest wśród fanów Eurowizji lubiana, więc przeważnie ten odbiór, jeżeli chodzi o Justynę Steczkowską w Europie, jest pozytywny. No nie jest to też na pewno utwór, który jest uwielbiany i kochany przez absolutnie wszystkich, ponieważ no jest też grupa osób, którym się nie podoba zbytnio Gaja.
Natomiast no jeżeli miałabym powiedzieć tak szczerze, to wydaje mi się, że przeważa zdecydowanie pozytywny odbiór, co też jest takim dobrym prognostykiem, myślę, jeżeli chodzi o szanse Polski, ponieważ no jeżeli ludzie mówią, że im się to podoba, jeżeli zainteresowanie jest, no to znaczy, że prawdopodobnie ci ludzie będą mieli szansę zagłosować na Justynę Steczkowską, a ci, którzy usłyszą tę piosenkę po raz pierwszy w maju, no jeżeli do tej pory ten odbiór jest w miarę pozytywny, raczej przeważa właśnie pozytywny odbiór niż negatywny, no to mamy pewne podstawy, żeby zakładać, że ci, którzy usłyszą go pierwszy raz, też będą mieli raczej odbiór pozytywny. Natomiast trzeba też jedną kwestię poruszyć, ponieważ no fandom eurowizyjny to jest jedna rzecz, ale w maju potem właśnie dochodzi nam bardzo dużo widzów takich przypadkowych, być może nawet lubiących Eurowizję, ale nie aż tak zaangażowanych w całym sezonie jak na przykład właśnie no typowy fandom. Więc no ciężko powiedzieć, jak oni będą na to patrzeć, czy ta piosenka Gaja im się spodoba, czy nie, ale no jeżeli do tej pory ten odbiór pozytywny raczej przeważa nad tym negatywnym, no to mamy pewne podstawy, żeby zakładać, że ci przypadkowi ludzie też pewnie będą mieli w miarę pozytywny odbiór tej piosenki. No bo to jest troszeczkę tak jak z wyborami. Też jak są robione sondaże właśnie przed jakimiś wyborami, no to są one przeprowadzane na jakiejś tam grupie ludzi, która no jest ankietowana pod tym kątem i potem można z tego coś wywnioskować, który kandydat na przykład wygra takie wybory. No i tutaj jest troszkę podobnie z tym patrzeniem na fandom eurowizyjny, że jeżeli do tej pory ten fandom raczej pozytywnie patrzy na Justynę Steczkowską i piosenka Gaja generalnie raczej się ludziom podoba, no to mamy takie podstawy, żeby właśnie zakładać, że w maju później ci ludzie, tacy przypadkowi bardziej, również pójdą w stronę Justyny Steczkowskiej i im się również to spodoba. Natomiast musimy przejść do takiej kwestii, która osobiście mnie spędza sens powiek bardzo w przypadku Justyny Steczkowskiej i która faktycznie może mieć realny wpływ na to, co się w tym półfinale wydarzy. A tą kwestią jest, moi drodzy, staging. No i tutaj muszę się właśnie zatrzymać na chwilę i przeanalizować to, co już wiemy i co ewentualnie mogłoby tutaj w tym przypadku Justynie zaszkodzić, a co jej pomóc. No i wiecie, ze stagingami no to jest różnie, ponieważ no trzeba przyznać jedno. Oczywiście, że najważniejsza jest piosenka sama w sobie, no bo jeżeli piosenka jest tragicznie zła, to nawet najlepszy staging najczęściej jej nie uratuje, a jeżeli jest piosenka niesamowicie dobra, no to nawet słabszy staging też jej aż tak do końca nie udupi. Ale no nie można się oszukiwać, że staging nie ma potem wpływu na odbiór właśnie tych ludzi, którzy oglądają taki konkurs, ponieważ wiecie, każdy ma 3 minuty tylko i wyłącznie na to, żeby pokazać, na co go stać i zaprezentować się jak najlepiej, zapaść w pamięć właśnie widowni, wszystkim telewidzom. To są 3 minuty, które muszą być wykorzystane na 100% od pierwszej sekundy do końca. Drugiej szansy no nie ma. Trzeba wykorzystać te 3 minuty w najlepszy możliwy sposób, jaki istnieje. No i jako, że Eurowizję oglądamy wszyscy w telewizji, bądź gdzieś tam no w internecie, ale oglądamy ją z obrazem, no to ten obraz również jest kluczowy. Nawet jeżeli my osobiście tego tak nie odbieramy i nie czujemy, że staging ma na przykład wpływ na naszą opinię o danym utworze, no to troszkę działa też psychologia. Ponieważ nam się wydaje, że piosenka nam się podoba albo nam się nie podoba, a nie myślimy tak typowo zawsze, za każdym jednym razem o samym tym obrazie, ale nawet jeżeli my o nim tak typowo nie myślimy jako odrębnej części, to jednak ten obraz ma jakiś tam wpływ na odbiór całości. I oczywiście jest tak jak powiedziałam, że jeżeli piosenka jest super świetna, niesamowita, no to nawet jeżeli staging będzie odrobinę gdzieś tam, no niedociągnięcia jakieś będą się pojawiały i coś tam będzie przeszkadzało, no to piosenka i tak sobie poradzi. Jeżeli piosenka z kolei jest no słaba, no to najprawdopodobniej staging i tak w dużej mierze jej bardzo mocno nie uratuje. No ale tutaj mówimy o piosence Gaja, o Justynie Steczkowskiej, która jeżeli wyjdzie z tego półfinału, no to raczej nie z tej najlepszej piątki.
Czyli tutaj każde miejsce w górę albo w dół, właśnie spowodowane stagingiem albo złym, albo dobrym, no może mieć końcowo wpływ na to, czy Justyna koniec końców wyjdzie z tego półfinału, czy nie. No i z Polską jest o tyle problematyczna sytuacja, jeżeli chodzi o taki obraz i całą scenografię właśnie na Eurowizji, że bywa różnie. Z takim naciskiem na bardzo różnie. A może nawet z takim naciskiem na potrafimy to spieprzyć koncertowo. Tak, to ostatnie, to jest to. Ja też nie chciałabym, żeby tak było, ale trzeba to powiedzieć sobie jasno, że jeżeli chodzi o Polskę i polskie stagingi na Eurowizji, no to raczej częściej bywa słabo niż świetnie. Oczywiście to nie jest tak, że Polska absolutnie nigdy dobrze tego nie zrobiła i po prostu jest zawsze tragedia najgorsza, bo oczywiście tak nie jest, ale tendencja jest raczej w stronę taką, że częściej nam się nie udaje tym stagingiem zaczarować tych widzów. Często w tych polskich stagingach praca kamer na przykład jest taka nieprzemyślana, nawet chaotyczna nieraz, taka niewykorzystująca pełnego potencjału danej piosenki. No i zdarza nam się to skopać niestety często. I Gaja to jest dosyć trudna do pokazania na scenie piosenka z tego względu, że już sam w sobie utwór jest bardzo absorbujący, bardzo intensywny i tutaj nie można przegiąć ani w jedną stronę, ani w drugą. Czyli ani nie nawalić tam za dużo tego wszystkiego, jakichś efektów i nie wiadomo czego, ani też, żeby nie było to zbyt statyczne, ponieważ jeżeli będzie takie zbyt statyczne, no to nie będzie pasowało do charakteru tej piosenki. No i teraz tak, żeby znaleźć taki złoty środek w przypadku Justyny Steczkowskiej, no moim zdaniem może być dosyć ciężko, ponieważ ta granica pomiędzy za mało a za dużo jest tutaj taka dosyć cienka ta linia i przy tak absorbującej piosence będzie bardzo, ale to bardzo łatwo o przesadę, jednocześnie też bardzo łatwo niestety o to, żeby tam dać za mało. Na razie ze strony Justyny Steczkowskiej, jak i właśnie tego całego zespołu pracującego przy tym, żeby to dobrze wyglądało, są takie, że raczej oni na ten moment przynajmniej, i ja to tak odbieram, ale planują tam raczej doładować sporo tego wszystkiego. Sama Justyna Steczkowska powiedziała na przykład niedawno, że chciałaby zrobić coś, czego na Eurowizji jeszcze nie było. I wiecie, z tymi zapowiedziami to bywa różnie, bo czasem jest tak, że ktoś tam naobiecuje różnych rzeczy, a potem jest takie... To, z czym tutaj powinno się poeksperymentować, to jest moim zdaniem praca kamer. Żeby to właśnie dynamikę całego tego występu budować na ujęciach, na tym jak to wygląda w kamerze, na światłach, a niekoniecznie na wielkiej ilości rekwizytów i efektów specjalnych. Takie jest moje osobiste odczucie. Oczywiście możecie mieć zdanie inne. No i też zobaczymy, jak to będzie koniec końców wyglądało, ponieważ wierzę w to, że pracują nad tym profesjonaliści. Ja mogę wyrazić tylko swoją pewną wizję, bo moim zdaniem, jeżeli cały potencjał tej piosenki byłby budowany na dobrych ujęciach kamer, na jakichś takich nawet nietypowych, ale właśnie dobrych, no to jest chyba taki moim zdaniem właśnie ten złoty środek. Ja się po prostu boję, szczerze, że oni przegną w którąś stronę i że tego się nie będzie dobrze oglądało. Ja oczywiście z góry nie zakładam, że tak będzie, bo wcale nie musi tak być. Może się okazać, że akurat zrobią to świetnie i miejmy taką nadzieję. No ja się łudzę, że tak właśnie będzie, tylko że ja raczej sobie zawsze tego balonika tak nie pompuję i wolę się jednak przygotować psychicznie na to, że może być różnie, więc biorę oczywiście pod uwagę dwie jakby opcje, że może być naprawdę fajnie, ale niestety zawsze jest taka szansa, że może być też niefajnie, prawda? No i słuchajcie, powiem tak, wydaje mi się, że na ten moment los Justynie Steczkowskiej nie sprzyja za bardzo, chociażby z tą taką kolejką startową. Zdecydowanie nie przyfarciło jej się tam. Mamy problem też pod tytułem, czy będzie dobry staging, czy nie.
No i możecie do tej pory odnosić wrażenie, że ja się zaczynam troszkę bać. No i teraz może przejdę już do takiego podsumowania, które może będzie troszkę dłuższe niż zwykle. No ustawienie Justyny Steczkowskiej w kolejce jako drugiej do występu moim zdaniem jest problemem. Nie jest to problem, który ją wyklucza całkowicie właśnie z walki o finał, ale no jest to pewien problem, nie da się tego ukryć. Problemem może okazać się staging, no ale tutaj nie wiemy za dużo, więc ciężko tak jednoznacznie na ten moment określić, czy to będzie jej problemem, czy to będzie jej atutem. Natomiast to, co na pewno świadczy o takiej stabilności tego, że ten finał będzie, to jest to, że właśnie, no myślę, że to jest najważniejsze chyba, że w ogóle piosenka Gaja spotyka się z takim pozytywnym dosyć odbiorem, więc to jest zdecydowanie takie pocieszające. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no kluczowe dzisiaj w tym filmiku, czyli czy Justyna Steczkowska wejdzie do finału? Ja chyba powiem w ten sposób, na pewno na ten moment, na tym etapie to nie jest pewne i Justyna no nie jest pewniakiem do tego, żeby awansować do finału, ale no nie jest też gdzieś na końcu i nie jest tak, że w ten awans bardzo mało kto wierzy. Szanse na finał moim zdaniem są, mimo tych przeciwności losu, całkiem spore, ponieważ no przede wszystkim piosenka jest lubiana, będzie ona taka no zapamiętywalna, raczej nie jest to piosenka z kategorii takich, które się szybko zapomni. Na pewno będzie też bardzo dobrze wokalnie, co jest zdecydowanie bardzo dużym atutem tutaj Justyny Steczkowskiej. Jednak no sprawi, że ludzie prędzej zapamiętają ją, zwłaszcza pozytywnie. Ten rok jest dosyć specyficzny, ponieważ no zdecydowanie Europa powiedziała, że w tym roku to my się bawimy i nie ma za dużo żadnych wolnych piosenek, jest za to bardzo dużo rozrywkowych, szybkich, takich bardzo absorbujących. No Gaja to jest zdecydowanie piosenka z grupy takich bardziej angażujących utworów, czyli takich no szybszych, bardziej takich intensywnych właśnie w odbiorze. Więc no też Justyna Steczkowska ma trochę większą konkurencję niż miałaby na przykład piosenka w takim wolniejszym tempie, jakaś ballada. To, z którego miejsca ona wyjdzie, właśnie jeżeli wyjdzie, moim zdaniem już będzie no zależało w dużej, bardzo dużej mierze od stagingu. Natomiast ja zauważyłam taką tendencję w polskich mediach, że ten balonik jest bardzo, bardzo pompowany i nadzieje są wysokie. I wiecie co, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że lepiej nastawić się na trochę słabszy wynik i zaskoczyć się pozytywnie, niż nastawić się na nie wiadomo co i potem być rozczarowanym i smutnym, że coś jednak nie wyszło. Z tego względu ja też staram się patrzeć właśnie w obie strony i na dwie możliwości, albo że będzie dobrze, albo że będzie źle. I też no nie chcę ukrywać i kłamać, że te problemy jakieś może Justyna Steczkowska napotkać, ponieważ no może je napotkać. Wręcz już je nawet napotkała, chociażby właśnie mając drugą pozycję startową, więc no jest to pewien problem. Myślę, że trzeba na to spojrzeć właśnie takim trzeźwym okiem i widzieć zarówno to, że mamy oczywiście szansę na finał, ponieważ mamy naprawdę lubianą i fajną, przynajmniej moim zdaniem, piosenkę, która będzie na pewno zapamiętana, ale no wydaje mi się, że chyba zdrowiej dla wszystkich będzie, jeżeli weźmiemy też pod uwagę to, że te problemy się po prostu mogą pojawić i właśnie już je na horyzoncie widzimy, więc trzeba no wziąć tutaj zdecydowanie różne ewentualności pod uwagę. No zwłaszcza, że znamy już wszystkie piosenki, mamy całą stawkę, wiemy kto co nam proponuje w tym roku i wiemy jaki jest poziom, wiemy ile jest jakich piosenek. I na ten moment, jeżeli ja miałabym obstawiać, czy Justyna Steczkowska wyjdzie z półfinału i jeśli tak, to z którego miejsca, to ja się skłaniam ku takiej teorii, że ona to wyjdzie właśnie z tego półfinału. Natomiast z takiego miejsca, no jakiegoś powiedzmy granicznego, może z 8, może z 9, może z 7, ale wydaje mi się, że może być ciężko o taką wyższą lokatę. Jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to byłoby z mojej strony już na tyle. Dziękuję Wam bardzo za jego obejrzenie. Dajcie znać, co sądzicie, jak Wy uważacie, czy Justyna Steczkowska wejdzie do finału, czy nie, czy lubicie piosenkę Gaja, jakie są Wasze przewidywania. Zostawcie oczywiście subskrypcję, dajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli Wam się nie podobało, no to
też dajcie łapki w górę, bo tak słyszałam, tak na mieście mówią, że jak mi dacie łapkę w górę, nawet jak Wam się nie podobało, to Justyna Steczkowska wejdzie do finału. Tak. Podobno tak jest, no tak słyszałam na mieście, takie plotki są, ale wiecie, ja mieszkam w Łodzi. To wiele wyjaśnia. A my już niedługo widzimy się w kolejnym filmiku i planuję, żeby następny filmik był taki, że będę wybierała, którą piosenkę z danego kraju wolę względem zeszłego roku i tego. Musicie zostać, musicie dać subskrypcję, żeby tego nie przegapić, bo się będzie działo po prostu. A tymczasem dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się ciepło, ponieważ na dworze jest nadal zimno i do zobaczenia.